Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym filmiku, a dziś wypadałoby się odnieść do słynnych testerów uszczelki CO2. A inaczej, jest to odczynnik, który reaguje po wykryciu CO2 właśnie. Za chwilę sobie do tego wrócimy i powiem wam, o co tak naprawdę chodzi w tym filmie. Ale od początku, jeżeli jesteście nowi na moim kanale, pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, zostawiajcie łapki w górę. Wpadajcie również na moje live'y, które zazwyczaj staram się robić w weekendy, gdzie możecie zapytać o dowolne problemy związane z waszym autem. Po to tam jestem, jeżeli będę mógł, pomogę, więc zapraszam. Dobra, wracamy sobie do tematu. Jest u mnie na kanale film, jak sprawdzić uszczelkę pod głowicą, gdzie pokazuję i wykorzystuję płyn właśnie CO2. Nawet chyba ten zestaw. Wiele osób mi pisze, że ten płyn to jest kit, że on nie działa. No i po kilku takich komentarzach zacząłem z pewnymi osobami rozmawiać, gdzie okazało się, że u nich dany płyn nie zadziałał, a okazało się, że uszczelka pod głowicą u nich była uszkodzona. Zadałem proste pytanie: w jaki sposób ta uszczelka była uszkodzona? I jedna z osób odpowiedziała mi, że między cylindrami była uszkodzona. Druga osoba powiedziała mi, że olej mieszał się z płynem. Moi drodzy, musimy uświadomić sobie jedną dość istotną sprawę. Tester CO2, jak sama nazwa mówi, służy do tego, aby wykrywać CO2, czyli dwutlenek węgla w układzie chłodniczym naszego auta. No i teraz powiedzmy sobie, w jakich sytuacjach taki płyn należy stosować i w ogóle robić ten test. Płyn ten należy stosować w momencie, kiedy auto nam się przegrzewa. Oczywiście nie musi to być uszczelka pod głowicą, może to być na przykład termostat, ale w takim przypadku płyn nam nie zareaguje. Kiedy strzelają nam węże, bo mamy starsze auto, z układu chłodzenia oczywiście, kiedy wyrzuca nam płyn zbiorniczkiem, kiedy po odkręceniu tego korka w zbiorniczku i odpaleniu silnika widzimy, że w naszym płynie są bąbelki, kiedy ten płyn bąbluje do tego stopnia, że mamy efekt taki, jakby nam się ten płyn gotował. To są właśnie wskazania do tego, aby taki test przeprowadzić. Bo taki test zareaguje nam tylko na uszkodzenie, które pojawia się między cylindrem a kanałem chłodniczym. Czyli kompresja z naszego silnika idzie nam do chłodzenia, czyli do płynu chłodniczego. Dlatego ten płyn bąbluje i rośnie w nim ciśnienie. Ale zawsze taki test warto zrobić. Jeżeli taki test zmieni wam kolor, nie lećcie od razu też wymieniać uszczelki pod głowicą. Jeżeli posiadacie silnik diesla, jeżeli posiadacie EGR-a we własnym aucie, EGR posiada zawsze chłodniczkę. Jeżeli ta chłodniczka występuje, musicie wiedzieć, że właśnie te spaliny w tej chłodniczce są schładzane płynem chłodniczym. Więc jeżeli ta chłodniczka również będzie uszkodzona, też ten płyn wam może zareagować. Ten płyn ma nam pomóc w diagnozie, a nie być wyrocznią, że już zmienił kolor, ściągamy czapkę. Nie, tak to ma nie działać. Pamiętajcie, ten płyn reaguje na CO2, czyli wykrywa uszkodzenie między cylindrem a kanałem wodnym, kanałem, gdzie mamy płyn chłodniczy. Wtedy będziemy widzieli te bąbelki. Jeżeli on zareaguje, niekoniecznie jest to właśnie uszczelka pod głowicą. Jeżeli w waszym aucie występuje taka, może to być też chłodniczka EGR. Tam też spaliny mogą przedostawać się do płynu. Co? Myślę, że wielu osobom rozjaśniłem, jak ten produkt działa i w jakich przypadkach warto go nabyć, aby sprawdzić właśnie, czy
mamy uszkodzoną uszczelkę pod głowicą lub chłodniczkę EGR. Jeżeli boicie się, bo to w bardzo różnych cenach chodzi na Allegro, jeżeli boicie się, że wasz płyn jest po prostu zabarwioną wodą lub fejkiem, żeby sprawdzić, po prostu przyłóżcie sobie tą rurkę do układu wydechowego. Jeżeli ona wam w sekundzie zmieni dosłownie kolor, nie macie fejku, wasz płyn działa. Po prostu w waszym układzie chłodniczym nie występuje zawartość CO2. Mam nadzieję, że wielu osobom pomogłem. Jeżeli się podobało, lajkujcie, subskrybujcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!